Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na dzień dzisiejszy w sali tradycji magistrali węglowej Śląsk-Porty imieniem inżyniera Józefa Nowkuńskiego w Herbach Nowych. Moje nazwisko Stanisław Kokot, jestem tutaj opiekunem z tej sali tradycji, jak i również wspomaga mnie tu i razem pracujemy Andrzej Koza. Sala tradycji powstała 16 grudnia 1993 roku z inicjatywy świętej pamięci Henryka Dąbrowskiego. Henio Dąbrowski po prostu żył tą salą tradycji, żył historią, dla niego historia to była coś, a zwłaszcza kolejowa. On, jak sam mówił, był piątym pokoleniem kolejarzy. Co można spotkać w sali tradycji? Ano mianowicie można spotkać już tak na pierwszy rzut oka, patrzę, stalowy podkład z 1911 roku. Szanowni Państwo, kolejne eksponaty, które miałbym tu do zaprezentowania, są to przede wszystkim duży zbiór lamp. Lampy semaforowe, końcówki pociągów. Nawet jedna lampka jest, która jest lampka ze świeczką. Lampki karbitowe służyły manewrowemu do pokazywania sygnałów, dawania sygnałów maszyniście. A lampki kolejowe, które były, one po prostu przechodziły też koleje tej wprowadzania nowoczesności. Tak, tu mieliśmy karbitowe, tam lampka ze świeczką, tak dalej, akumulatorowe już dla manewrowego. A przed nami tutaj wisi lampa gazowa. Również przede mną jest tutaj ławka FPK. Co to znaczy FPK? Francusko-polska kolej. Bo sala, w której się znajdujemy, jest po prostu bardziej tak zrobiona pod dwie największe inwestycje II Rzeczypospolitej. Linia kolejowa Kalety-Podzamcze, która w przyszłym roku będziemy obchodzili 100. rocznicę. No i oczywiście druga linia Kalety-Podzamcze przez Herby Nowe, Wieluń. A teraz może słów kilka na temat mundurów. Ja akurat jestem w mundurze, w replice munduru, bo to już zostało uszyte na wzór munduru tutaj, które jest z 1928 roku. Tu mamy mundury, pierwszy mundur jest tam PL-ki, następne mundury Koleje Śląskie, tu dyżurny ruchu, mundur kobiety w stroju letnim, płaszcz, a z tyłu za mną bardzo cenny mundur z czapką i płaszczem. Jest to rzecz od świętej pamięci zawiadowcy Henryka Lukasa, który przekazał wiele tutaj tych eksponatów. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, jest tak, jak za mną widać, po prostu tabliczki z parowozów, tabliczki z wagonów, puchary, które kolejarze otrzymali, jak i również tu z przodu kufle, bo tarnogórscy kolejarze jedyni w Polsce organizują po prostu karczmę piwną kolejarzy z okazji święta kolejarzy. No i zegary kolejowe, które wisiały kiedyś na dworcach. U góry za mną znajdują się bardzo cenne tablice z budynków. Tablice z budynków, jedna tutaj tablica Śląskiej DOKP całej, jak i z tyłu za mną również jest replika pociągu pancernego Śmiały, bo tu musimy o nim trochę chwilę wspomnieć. Pociąg pancerny Śmiały walczył pod Mokrą, tutaj blisko. On zrobił bardzo dużą robotę podczas po prostu tej walki, razem wspierany przez mniejszy pociąg pancerny Piłsudczyk podczas II wojny światowej. Również tu w tej gablocie z początku znajdują się duży zbiór rozkładów jazdy. Kiedyś rozkład jazdy był drukowany, taka cegła, którą każdy jeden kierownik pociągu, konduktor miał przy sobie, by jak podróżny się zapytał, mógł po prostu mu powiedzieć, jak dalej może dojechać. Znajduje się przy sztandarze PZPR-u koła Herby Nowe. Tutaj mamy komposter biletowy, gdzie kiedyś jak przychodził klient, kupował bilet, dostawał kartonik, odbijana data i gotowe. Przed nami tutaj maszyna do pisania,
liczydło, ale również, co jest bardzo ważne, znajduje się tor techniczny. A więc wtedy dawali sobie radę w ten sposób, nie jak to wywieźć tą ziemię i tak dalej. Składano po jakiejś odległości te tory i po nich wagonikami wywożono po prostu w jakiś sposób tą ziemię, ten urobek. Za mną tutaj albumy rozjazdów przekazane przez sekcję eksploatacji w Tarnowskich Górach. Między innymi tablica ostatnio, którą dostaliśmy, również bardzo ciekawa tablica z obudową i z uchwytem na lampę, którą po prostu była oświetlana poprzez karbid. Również tutaj blokady urządzeń sterowania ruchem kolejowym. To najpierw przekładano rozjazd, układano drogę, następnie utwierdzano blokiem utwierdzeniowo-przebiegowym, by po prostu móc oświecić semafor. Jak i również rozkład jazdy, który był robiony, zwróćmy uwagę, jak pieczołowicie, odręcznie pisany rozkład jazdy. Wspaniała sprawa. Nasza magistrala kolejowa Śląsk-Porty przeszła ostatnio gruntowny remont. Między innymi tutaj jest plan świetny z nastawni dysponującej Rusiec Łódzki, zlikwidowanej w dniu 9 stycznia 2024 roku, godzina 13. Obsługę przeniesiono na LCS Herbynowe. W ręce trzymam aparat telefoniczny. W Herbach Nowych znajdowały się dwie nastawnie. Nastawnia dysponująca, nastawnia wykonawcza. Ten telefon służył na nastawni wykonawczej do samego końca. Jeden sygnał, pociąg nieparzysty. Dwa sygnały. Tak po prostu dyżurny współpracował. Tu mamy centralkę telefoniczną, którą dyżurny łączył się z posterunkami sąsiadującymi, a tutaj mamy przed sobą centralkę do ogłoszenia, że pociąg wjeżdża. I między innymi mamy tablicę pociągową z pociągu Tarnowskie Góry Stalinogród. Ktoś by się zastanowił, co to było. Tak po prostu nazwano Katowice. Tarnowskie Góry, Katowice, tablica Stalinogród. Jeszcze ciekawostka z tyłu za mną. W jaki sposób robiono rozkład jazdy? Rozkład jazdy pociąg był wykresem na linii i on po prostu mógł być tylko na współrzędnych. Wtedy można było wiedzieć, w jaki sposób te pociągi jeżdżą. Następnym punktem naszej sali tradycji mamy tutaj po prostu jakby zbiór szyn kolejowych. Szyny kolejowe z różnego okresu, z różnych po prostu miejsc. Różne to są szyny 1910 rok, 1943, 28. Jest i również jedyna relikwia, bo tak to ją nazywam, szyna z linii warszawsko-wiedeńskiej. Jest ona tutaj na przodzie, ale następną ciekawostką chciałbym pokazać przekrój szyny dwugłówkowej. Ciekawa myśl. Była ona bardzo, bardzo dawno używana i szyna, której można było jeździć, jak tu widzimy z tej strony szyna już zużyta, wtedy ją odwracano na drugą stronę i można było jeździć dalej. Kolejne rzeczy, gabloty, które tutaj jeszcze dalej funkcjonują, w tych gablotach są oryginalne dokumenty, pisma. Szanowni Państwo, zwracam się również do Was z apelem. Jeśli gdzieś niepotrzebnie zalega Wam miejsce, jakiś eksponat czy jakiś dokument kolejowy, chętnie go przyjmiemy. Niech to będzie tu i niech to ogląda każdy. Przyjmujemy te eksponaty nieodpłatnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, znajdujemy się, jak już wcześniej powiedziałem, w sali tradycji, która znajduje się w Herbach Nowych, powiecie lublinieckim. Zapraszamy wszystkich Państwa jakby do zwiedzenia tej sali tradycji. Wtedy będziemy mogli opowiedzieć, czy to będę ja, czy Andrzej Koza. Kolega, który nigdy nie był kolejarzem, ale kolej pokochał i kolej w nim zaszczepił takiego bakcyla kolejarza właśnie świętej pamięci Heniu Dąbrowski. Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
pod numerem pana Stanisława. 600 248 449, jak i również do Andrzeja. Mój numer to 607 970 060. Czynne jest zawsze w każdą środę, chyba że wcześniej mamy jakiś wyjazd, bo również w poszukiwaniu eksponatów wyjeżdżamy po prostu również w trasę i tam szperamy. No nawet jak sala jest zamknięta, można tutaj podejść w to miejsce i poczuć się jak kolejarz za pomocą dźwigni, podać sygnał wolna droga na semaforze kształtowym.